Witajcie. Zamówiłem tak na próbę 12 malutkich świerków serbskich. Zobaczymy, jak one wyglądają. Właśnie teraz przyszła paczka. Rozpakuję je sobie i zobaczę, w jakim są stanie. Myślę, że teraz dobrze widać. Generalnie ja potrzebuję bardzo dużo drzew, biorąc pod uwagę, że mam zamiar mieć własny las, gdzie już tam od jakiegoś czasu sadzę drzewa, więc każde drzewko, każda choinka jest tutaj mile widziana. Jejku, jak zapakowane. Trochę nieekologicznie, bo tu jakaś gąbka, którą nie wiadomo gdzie później wyrzucić. I świerki no są wysokie, tak jak w opisie, 15-30 cm, w doniczkach P7. Myślę, że one wylądują wcześniej w większych doniczkach. Nie wiem, czy będę je od razu sadził. Może część zasadzę od razu, a może część po prostu przeczeka sobie w doniczkach, aż podrośnie większa. Generalnie ładnie to wygląda. Nie spodziewałem się, że będą tak ładnie zapakowane. No może nie będę wyciągał wszystkich, odwinę tą folię tutaj. Zobaczę na ziemię. Ziemia jest taka trochę wilgotna. Dobra. I widać, że ona rosła w tej doniczce. To nie jest chociaż tak, rosła w tej doniczce. Nie jest tak, że jest wykopana, tylko po prostu w tej doniczce rosła. I teraz muszę ją albo do ziemi wsadzić, albo dać do większej doniczki, bo ona tutaj już z korzeniem ma dość ciasno. Więc sadzimy las duże. Myślę, że od razu do gleby je wsadzę. Pierwszego świerka zasadzę tutaj. To jeszcze nie jest część leśna, ale jest to miejsce, gdzie chcę mieć dużo takich drzewek. Ryzyko tu jest takie, że tu nornice hasają. Chociaż część drzew, które tutaj sadziłem, to właściwie prawie wszystkie drzewa przetrwały, ale ryzyko jednak tej nornicy jest. Tu mam ziemię specjalną do iglaków. Tu jest dość żyzna gleba, bo tutaj kiedyś był kompostownik, więc ziemia jest tutaj superowa. O. Od razu tutaj spróbujmy tego kołka wsadzić. Nie wziąłem sobie młotka. O, będzie ok. Widać, że to jest strasznie ciasno z tymi korzeniami, także mam nadzieję, że ona tutaj się szybko ukorzeni. No i jakby wiadomo, że nie jest tak, że ona gdzieś rosła, została wykopana i wsadzona do doniczki, tylko w tej doniczce rosła, więc powinna się tutaj spokojnie przyjąć. No i proszę, i jeden jest już zasadzony. Ja sobie to jeszcze obsypię trocinami, bo akurat mam takie trociny.
i zasadzone. Jeszcze mam parę takich miejsc, gdzie chciałbym zasadzić świerki i to jeszcze nie jest część leśna, a do części leśnej no to myślę, że jak miał nawet 100 takich drzewek, to się zmieszczą. Kolejne 7 zasadziłem koło piaskownicy. Tu jest jedna tak na rogu. I tu jest taki rządek. Musiałem sobie wcześniej trawę wykosić. Metr od piaskownicy i tutaj w tym rządku są posadzone 3. I tutaj w tym rządku są posadzone kolejne 3. Czyli tu jest 7. Jedną już wsadziłem i 4 są w części leśnej. Teraz tu już wszystkie będę tam sadził. I jedna mi została. Okazało się, że dostałem jedną gratis, bo zamówiłem 12, a przyjechało 13. Przejdźmy sobie może tędy przez Rajską Polanę. Tu na razie trawię nie koszę, bo widzę, że tutaj się zaczęły rosnąć kwiatuszki, jakaś kończyna, stokrotka, więc poczekam, aż ta trawa urośnie większa i dopiero ją skoszę. I kolejne zasadziłem 4 tak koło siebie. Stwierdziłem, że będę raczej tak sadził kubkami po 4 blisko siebie, więc pierwsze 4 wylądowały tuż za lipą, którą sadziłem niedawno. O, tu jest lipa, ładnie rośnie, bo ona była dużo mniejsza i widzę, że tutaj idzie do góry, także lipa się przyjęła. I tu musiałem sobie trawy trochę wykosić i tutaj są 4 mniej więcej, tak na oko sadziłem w odległości około metra od siebie. To później jak urośnie, no to będzie takie piękne skupisko. Tam dalej mi rośnie gruszka, która jest dzika, którą sadziłem na wiosnę. Tu gdzieś tam w oddali orzechy, jeszcze nie wiadomo co, no i tu mam akacje. Także teraz będę zamawiał kolejne świerki i sadził tutaj, gdzie popadnie. Myślę, że to jest dobra opcja, bo takie świerki już wysokie na 60 cm na metr, no to są bardzo drogie. Te praktycznie kupiłem za 5,50 sztuka. Także biorąc pod uwagę, że ja mam zapotrzebowanie takie dość spore na drzewa, no to dla mnie to jest dobra opcja, żeby po prostu kupić dużą ilość tanią. No, wiadomo, że te świerki będą rosły dość długo, chociaż świerki serbskie to są najszybsze świerki, jeżeli chodzi o wzrost. Gdzieś wyczytałem, że nawet metr rocznie mogą rosnąć. Więc mam nadzieję, że ten las szybko się tutaj pojawi. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam za uwagę i widzimy się następnym razem.